Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na test tego niesamowitego fotela ergonomicznego od marki Andasit. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę. Będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! W testach miałem już kilka foteli ergonomicznych, ale Andasit XR Pro jest póki co najlepszym testowanym modelem. Co prawda nie należy do najtańszych, ale w zamian otrzymujemy maksimum komfortu i szeroki zakres regulacji, a także wykonanie na wysokim poziomie. Do wyboru mamy kilka ciekawych kolorów, ale po kolei. Zacznijmy od podstaw. Fotel otrzymujemy w naprawdę sporym i ciężkim kartonie, a każdy element zabezpieczony jest z osobna. Montaż nie sprawia problemu i mi zajął jakieś 20 minut, jednak z uwagi na dość ciężkie elementy, jeśli macie możliwość pomocy, to warto z niej skorzystać. Konstrukcja fotela przeznaczona jest dla osób o wzroście do około 190 cm i wadze wynoszącej do 120 kg. Ja przy wzroście 183 cm i wadze około 80 kg mogę potwierdzić, że do mojego wzrostu wymiary fotela są jak najbardziej ok. Natomiast w tym momencie nieco pomarudzę. Mam na myśli kółka, które są duże, bo mają średnicę 65 mm. Dzięki temu przemieszczanie się na fotelu jest łatwe i przyjemne. Według producenta są wykonane z poliuretanu, czyli plastiku i pokryte warstwą gumy. Powiem Wam, że musiałem bardzo dobrze te kółka sprawdzić, żeby faktycznie stwierdzić obecność niewielkiej warstewki. Spodziewałem się zwyczajnie nieco solidniejszych kółek. Są przyzwoite, ale mogło być lepiej. Być może producent stwierdził, że użytkownicy powszechnie korzystają z mat pod fotele. Ja osobiście z takiego rozwiązania korzystam od lat i mogę je polecić. Jeśli macie w domu płytki czy jakiś gres, nie ma problemu. Jednak na podłogi drewniane, szczególnie panele, zainwestowałbym albo w lepsze kółka, np. kauczukowe, albo w podkładkę pod fotel. Oba rozwiązania nie są drogie. Natomiast uchronią panele przed zniszczeniem, gdyby warstwa gumy uległa z czasem dezintegracji. Tyle marudzenia, ponieważ teraz czeka nas dosłownie lawina zachwytów. Pięcioramienna podstawa wykonana jest z wytrzymałego aluminium i robi dobre wrażenie. Siłownik gazowy klasy 4 umożliwia regulację wysokości siedziska w zakresie 10 cm. Następnym elementem jest masywny mechanizm, gdzie elementy sterujące musimy przykręcić do odpowiednich miejsc i regulacja odbywa się przy pomocy specjalnych przycisków przymocowanych do linek, które nieco przypominają rowerowe hamulce. Pierwszy raz spotkałem się z tego typu rozwiązaniem i nie byłem pewien, jak się sprawdzi, ale obawy nie znalazły uzasadnienia w praktyce. Mówiąc krótko, korzysta się z tego bez żadnego problemu. Siedzisko jest sporej wielkości i zostało specjalnie zaprojektowane, aby zwiększyć komfort użytkownika. Sprzyja temu zaokrąglenie przedniej części i odpowiednie profilowanie tyłu. Obicie siedziska to siatkowana tkanina, która jest jednocześnie i elastyczna i posiada wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne czy odkształcenia. Podłokietniki są rewelacyjne. Ich położenie względem siedziska możemy wyregulować ustawieniem śrub od spodu. Natomiast górna część podłokietnika oferuje dość spartański poziom twardości. Możliwości regulacji od strony samych podłokietników jest aż 5. Regulacja wysokości w zakresie 5 cm w 9 skokach, rotacja 360 stopni na górnych przegubach oraz 220 stopni w przegubach dolnych. Elementy mają też możliwość regulacji w zakresie przód-tył o 4,5 cm, a także ruchomości na boki, co czyni z tych podłokietników najbardziej ergonomiczny i praktyczny element, jaki do tej pory miałem okazję testować w fotelach. Oparcie w tym fotelu ponownie zaskakuje pozytywnie. Jest duże i pokryte elastyczną tkaniną, posiada również wyprofilowane elementy podpierające odcinek lędźwiowy. Ale teraz czeka Was jeszcze kilka zaskoczeń, ponieważ po pierwsze mamy tryb bujania, ale także możemy oparcie zablokować w 4 wybranych płaszczyznach. Jakby tego było mało, mamy także regulację wysunięcia siedziska w zakresie aż 6 cm i regulacja odbywa się w sposób płynny. I jeszcze jedno zaskoczenie, całe oparcie ma regulowaną wysokość. Zakresów jest aż 7, dlatego fotel dopasujemy idealnie do każdego wzrostu w wielu płaszczyznach. Tkanina użyta na siedzisku i oparciu
Zapewnia również swobodną cyrkulację powietrza, dlatego latem podczas upalnych dni nie przyklejcie się do fotela, a zimą fotel nie będzie nieprzyjemnie chłodny. Został nam jeszcze do omówienia zagłówek, który wykonany jest równie solidnie jak oparcie. Posiada 2 przeguby i przedni pozwala na regulację o kąt 30 stopni, tylny w zakresie 38 stopni oraz mamy regulację wysokości w zakresie 7 cm. Podsumowując, mamy tutaj niesamowicie komfortowy fotel o bardzo wielu zakresach regulacji, wykonany z dobrej jakości materiałów, tak więc gdyby Wam się spodobał, pamiętajcie, że do wyboru mamy kilka kolorów. Wszystko sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza czy udostępnienie filmu. Warto także subskrybować, żeby być na bieżąco. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.